Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj nastąpiła ta wiekopomna chwila, czyli mamy tutaj na części rozłożonego Raidena 6012 wersję. Uszkodzony był wyświetlacz LCD. Po napisaniu do supportu, przepiękna sprawa, wysłali mi tutaj nowy wyświetlacz LCD. Powiem wam, że tak się czuję, jakby tutaj w ogóle to było puste. To jest tak leciutkie, że no, mam wrażenie, jakby było po prostu puste bez żadnego wyświetlacza. No ale wiadomo, to bardzo mało waży, także tu jest wersja uszkodzona, była wylana, popękana. No i tutaj, jeżeli mamy tą starą wersję, to sobie porównamy GMT 02402, 18 pinów. Prawdopodobnie można kupić na AliExpressie takie wyświetlacze, tylko trzeba szukać właśnie odpowiedniej wersji 18 pinów. I wtedy cena wynosi tego wyświetlacza gdzieś w granicach 30 zł, ale mówię, to trzeba bardzo dobrze poszukać, a Raiden wysłał mi za 60 zł, bo jak z nimi pisałem, to po prostu oni wysyłają takiego specjalnego linka indywidualnego i po prostu pod każde zgłoszenie robią jakieś tam pomoce, nie? Dobra, rozpakujmy sobie to. Nie wiem, ile to szło. Tydzień, dwa. W każdym bądź razie już jest ten czas, gdzie będzie wymiana wyświetlacza w Raidenie. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Najpierw to muszę otworzyć tą paczuszkę, bo jest zaklejona tasiemką. No i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała nówka sztuka. Porównamy sobie ze starą. No i przystąpimy do próby wmontowania tego wyświetlacza. Co ciekawe jest, Raiden ma tak dobry, fajny ten support, kanał na YouTubie. Oni nawet pokazują, jak taki ekran wymienić. Także najpierw muszę się uparać z tym opakowaniem. No powiem wam, że tak że jeżeli chodzi o wysyłkę, słuchajcie, z Chin ona szła, nawet nigdzie nie było pęknięcia, to ja ją teraz bardziej zniszczyłem niż ona przeżyła w transporcie. Także no całkiem spoko, jeżeli chodzi o logistykę. Tylko muszę tą cholerną taśmę usunąć. Jeszcze się nie da. Dobra, spróbuję ją tu rozciąć. Dobra, otwieramy. Jest coś. Zapakowane tu pięknie. Pudełeczko sobie tutaj gdzieś z boku położymy. No i teraz odpakujmy sobie tą folię bąbelkową. Boże, jaki ten nóż jest tępy już. Przecież to powinno ciąć jak skalpel, nie? Jest. Dobra, tu damy sobie starą wersję. No i kochani, wyciągamy na zewnątrz. No, trochę się różnią napisem, ale zobaczymy. Wyciągamy nówkę sztukę. No i pierwsze porównanie z tyłu. Po lewej stara wersja, po prawej nowa. Przede wszystkim nie ma kondensatorów. GMT 02404, GMT 02402. To jeżeli chodzi o ten. Jeżeli chodzi o jej czy jest prosta, no w miarę ok. Tutaj wiadomo, trochę już została potraktowana lutownicą. Się to powyginało, ale no różnią się. Wielkościowo to samo. Na górze mamy oryginalny, czy na górze mamy nowy, a na dole stary. Po drugiej stronie czymś się różnią?
No troszeczkę się taśmami różnią. Można by poszukać na AliExpressie GMT 024 04 myślnik. Może coś by tam wyskoczyło. No i co? Wielkościowo to samo. Także to jest nówka, którą dzisiaj sobie wrzucimy tutaj do tego Raidena. To powinno być tak włożone i przylutowane. No i zobaczymy jeszcze, słuchajcie, spróbujemy jeszcze przed tą całą zabawą poszukać GMT 024 myślnik 04. Czy coś na AliExpressie wyskoczy? Słuchajcie, zobaczcie, znalazłem jakąś taką aukcję, ona już jest nieaktywna, ale patrzcie na tą cenę. 11 zł, 18 pinów. To jest dokładnie to samo. 2,4 cala TFT 324 SPI TFT Color LCD Screen ST7789 driver, czyli to jest dokładnie to samo, bo te LCD-ki są na tym driverze. No i 18 pin. Jak on by był po 11 zł dostępny, to powiem wam szczerze, że opłacałoby się kupić nawet 3 sztuki bez problemu, żeby na przykład wymieniać w Polsce. I teraz tak znajdź podobne przedmioty. Zobaczymy, czy coś podobnego znajdzie. No nie, to kompletnie co innego. Jak on może mówić mi, że ten... Jeżeli w Google sobie wpiszemy tą frazę, no to wyskakuje nam trochę tych tutaj LCD-ków. Natomiast jeżeli chodzi o... Tutaj jest jakiś Shenzhen. Być może, że będzie to samo. Nie, to jest coś innego trochę na płytce. No słuchajcie, tak naprawdę to jest niedużo tych LCD-ków z takim samym. Tutaj jeszcze coś na Alibabie jest. No tak powiem wam, ciężko jest znaleźć. Na AliExpressie mówię, nie? Gdzieś tam chyba coś znalazłem, ale czy to jest to? Dokładnie, to jest to. GMT 02402. Słuchajcie, na Alibabie jest cena jaka? 25 zł. Od jednej sztuki do 999. Od 1000 do 5000 mamy po 24, ale zniżkę zrobili, niech mnie szlak. Praktycznie, nie wiem, przy takiej ilości może jakaś tam wyjdzie różnica, ale duża nie. No to mamy tego GMTK z kondensatorami. To, co mnie dziwi, to właśnie, że ta wersja, co mi wysłali, bez kondensatorów jest. Tutaj mamy kondensatory GMT02 Alibaba. No to dobra, mamy na Alibabie za 25 zł ten wyświetlacz. A jeżeli chodzi tutaj, no to zobaczcie, no to jest to samo. GMT 02402 Alibaba dostępna. A tutaj mamy GMT 024 04 i bez kondensatorów. No jest różnica. Ciekawy jestem, czy po prostu to będzie działało normalnie, czy będą jakieś może problemy. Zaraz się przekonamy. I co? Jak to będzie wyglądało? Jak ja bym to chciał zrobić? Tak się zastanawiam, czy nie wziąć. Najpierw to odkleję sobie prawdopodobnie. Tylko nie wiem, jak to było. Tak chyba. Zaraz zobaczę, jak ten stary LCD był tutaj zamontowany. Tu jest ten pasek chyba. To było coś takiego. Dobra, czyli tak mamy go zamontować. Tutaj do tej krawędzi. I to powinno tam wchodzić, nie? Tak jest. Tutaj do tej krawędzi. Tu tak. I tu mamy, słuchajcie, już pole do popisu, żeby to zlutować.
Czyli w ten sposób ma być. Trzeba go równiutko ustawić. Czyli tego jakbym wziął. Zobaczcie, ile oni tutaj nakleili tej taśmy. Jedna część, druga część, trzecia część. No jak przykleję go na te 3 części, to potem odklejenie go to będzie masakra. Dlatego zrobię sobie najpierw taką przymiarkę tego LCD-ka, bo chcę, żeby on mi tam wskoczył elegancko. O, coś takiego. Perfekt. No i teraz tutaj to zagniemy. Kurczę. No powiem wam, że perfekcyjnie. Perfekcyjnie. Zobaczcie. Pin do pina. I tak trzeba będzie to tutaj, słuchajcie, przyczepić. Czyli jak robię? No to teraz będzie jedna szansa. Zrobię coś takiego. Odkleję tylko tą i tą tasiemkę. Przykleję je na dwie, a środkową zostawię sobie w spokoju, bo i tak będzie się to trzymało bardzo mocno. Najpierw tylko uporam się z tą tasiemką. I powiem wam, że zawsze mają, jak sprzedają Chińczyki, to mają takie fajne te taśmy. Ona jest tak mocno klejąca. No kurde, jak już przykleję, to już nie ma odwrotu. I tutaj zobaczcie, jak oni to w ogóle zrobili. To są w ogóle dwie taśmy. Jedna jest na drugiej naklejona. Tu jest w ogóle czarna. Szkoda, że tego nie można odkleić. Tej taśmy bym sobie ją wziął, ale to bym już pewnie zniszczył ekran. Także mamy. I teraz uwaga. Muszę to przykleić za pierwszym razem prosto. Powolutku. Powolutku, nie dociskając jeszcze na hama. Ustawiam sobie to jakoś w ten sposób. Dobra, myślę, że jest dobrze. Teraz wiecie, żeby nie naciskać na ten ekran. Myślę, że nakleiłem prosto. Przekonamy się w praniu. Wezmę obudowę i teraz spróbuję to jakoś tak mniej więcej tutaj włożyć. No raczej będzie spoko, nie? Nie będzie tragedii. Folię oczywiście odkleję. Na razie tego nie będę wkładał, ale jak się złoży, to będzie spoko. Tu się domknie to wszystko elegancko. Także jak widzicie, pierwszy etap przyklejania za sobą. Nie chcę tego tak mocno dociskać, ale jest już przyklejony na pewno. Stąd już się nie odlepi. Teraz szkoda, że nie ma tutaj tasiemki. Znaczy się jest, tylko z drugiej strony. Oni dali z drugiej strony, a wiecie, jakby była z tej strony, od spodu, to wtedy bym sobie tak przykleił tą taśmą i miałbym trzymane to w jednym miejscu, co ułatwiłoby mi cholernie przylutowanie tego. I teraz tak się zastanawiam, jak to zrobić, tak żeby było to najlepiej, jak tylko będę umiał. Zostanie mały margines. Wezmę to, będę robił tak pod mikroskopem stereoskopowym. Spróbuję to rzucić obraz z kamerki. Coś tam będzie pewnie widać. Ale mówię, tu tak podam sobie topnika najpierw, przed lutowaniem, jak już będę miał. Dotnę to tu. Najlepiej to kurczę by było mieć taki coś jak, wiecie o co mi chodzi, coś takiego, tylko że na szerokość tego, tak docisnąć sobie fajnie czymś. Poczekajcie, coś takiego zaraz wymyślę. Tu mam jeszcze taką tą fajną. O, to by było nawet dobre. Super jest. Elegancko trzyma. Wiecie, tak przy samym końcu docisnąć. Albo tu. I teraz tak tylko lutownicą sobie to pyk, 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 pyk. Wszystko
polutować. Teraz pytanie, czy pobielać te tutaj pady też, czy tu nie może być zwarcia, tu w ogóle nie może być żadnego zwarcia pomiędzy tymi pinami, bo wyświetlacz nie wstanie. Także jest tylko jedna szansa. Wiecie co zrobię? Tak gdzieś w połowie to, kurde, nawet w połowie to będę lutował. No, zostawię to minimalnie w połowie. Nie będę tak do końca dojeżdżał, tylko tak w połowie tego tutaj, tych całych pinów, nie? Czyli gdzieś mniej więcej tak o, cofnę minimalnie tą taśmę. O. Coś takiego. Dobra, lecimy pod mikroskop. Także będzie zabawa teraz i to niezła. Jak podłączę mikroskop, to wtedy widzimy się za chwilkę i będziemy próbowali to ogarnąć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy pokażę obraz, czy nie pokażę obrazu. Kto to wie? Także widzimy się za chwileczkę pod mikroskopem. Dobra, to lecimy z tym koksem. Uruchamiam lutownicę. Ustawiam sobie, słuchajcie, 250 stopni dałem, nie więcej. Zrobię to normalnym grotem, nie minifalą. Biorę topnik. Trochę cyny wezmę, ale cyny wezmę sobie prawdopodobnie tą cieniutką, tak żeby jak najmniej jej tutaj dawać na to. Pod topnikiem sobie... Słuchajcie, wiecie co ja zrobię? Taki patent, że palcem rozsmaruję ten topnik. O, elegancko. No i teraz powinno to się troszeczkę lepiej lutować. Mówię, 250 stopni. Lutownica rozgrzana. Cyna się topi się. No i lecimy. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Stawię to w miarę równo. Kurde, tu by brakowało właśnie takiego... Zacznę sobie łapać te piny, które najlepiej mi tutaj dolegają. Tylko muszę to ustawić idealnie równo. Zacznę od środkowego. Ok, chyba złapało. Na razie tak tylko, wiecie, leciutko. Złapał. Teraz zacznę sobie tutaj przy krawędzi i docisnę sobie tym wynalazkiem. Jakoś tak. Dobra, złapało. Tutaj też. Też. Potem jeszcze topnikiem tu też. Tu nawet nie trzeba tak mocno tego lutować, jak widzicie. Słuchajcie, polutowane wstępnie, ale jeszcze dodam sobie topnika i poprawię troszeczkę. Znowu rozsmaruję palcem. No, to jest dobry patent. 250 stopni, słuchajcie, ustawiłem, także znowu troszeczkę cyny na lutownicę i tak delikatnie, nie? Tym plastikowym nawet się fajnie to trzymało. Fajnie dociska.
No teraz mogę tak z tych pinów zjeżdżać troszeczkę. Słuchajcie, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Myślałem, że będzie to jakoś gorzej mi wychodziło, ale jakoś, mówię, 250 stopni nawet tej taśmy nie niszczy tak mocno. Co prawda wlutowanie jest chyba o wiele łatwiejsze niż wylutowanie. Wylutowanie chyba, nie wiem, lepiej by może było hotem zrobić to, żeby to fajnie się ten... Jeszcze raz troszeczkę cyny na grota. Wiecie co? Duże tutaj znaczenie ma grubość cyny. Ja używam 0,1. Także ona... Nie no, jest spoko. Myślę, że jest dobrze. Biorę, słuchajcie, miernik. Sprawdzimy sobie continuity test. Tylko uruchomię go. Włączę Bluetooth. Uruchomimy DMMA. Gdzie on jest? Schował się. Chwila, moment. Tylko uruchomię miernik, żebyście też widzieli. Bluetooth DMM. Portable. Mam nadzieję, że się włączy. Będzie wykrywał wszystko. Nam połącz. Jest, wykryło. Czyli lecimy sobie z Continuity Mode. Zobaczcie, nawet ładnie to poszło. Damy jeszcze wyżej. Nawet ta jakość z mikroskopu nie jest taka chyba tragiczna, nie? Z tej kamerki. Teraz tak o, tu i tu. Jest przejście. Jest przejście. Pomiędzy tym a tym nie ma zwarcia. Jest przejście. Pomiędzy tym a tym nie ma zwarcia. Jest przejście. Pomiędzy tym nie ma zwarcia. Pomiędzy... Aha, tu już będą, bo one są wspólne, nie? Te 4 chyba. One idą tam dalej, to wiem, że to one są wspólne. Nawet chyba do tej linii. Dobra. Jest przejście, jest przejście. Jest, 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 jest. Zwarć nie ma raczej. Nie porobiłem zwarć. To mogę wam obiecać, że zwarć tutaj żadnych nie ma. Teraz ładnie to można wyczyścić. Słuchajcie, pałeczką do czyszczenia uszu. Czyli polejemy sobie delikatnie tutaj tego magicznego roztworu. Wyczyścimy. Tak, żeby Raiden, jak to będzie oglądał, to powie: wow, this guy is awesome. Nice skill, bro. Congratulations. Tylko żeby nie podlać tego wyświetlacza, trzeba uważać też, nie? Słuchajcie, polutowane jest, myślę, spoko. Nie narzekam. Nie narzekam. Jak na pierwszy raz, to chyba mi nawet poszło, nie? Przyznacie mi, czy nie? Czy odwaliłem kaszanę? Nie no, ładnie to wyczyściło. Nie no, jest naprawdę spoko. Nie narzekam. Dobra, słuchajcie, polutowane. Przełączam się na normalną kamerę. Lecimy z włożeniem tego, podłączeniem tak na szybko. Zobaczymy, czy coś w ogóle się pokaże. Ależ nie, moi kochani, jeszcze do poprostowania są przecież te piny, które... Tylko ściągnę tą plastikową tą. Tutaj. To jest masakra lekka. Nie wiem, czy to tak będzie widać pod mikroskopem, ale one są krzywe w cholerę. Ja postaram się je poprostować tym tutaj takim... O! Coś nawet wychodzi. Nie wiem, czy to widzicie. O, dobra. Coś nawet tutaj tym wychodzi. To jest dobre, powiem wam szczerze. Naprostuję je tak, żeby one są tak przekrzywione. To jest jak prostowanie pinów w procesorze, nie? I generalnie ta szpatułka, którą to teraz robię, jest zajebista. Ona ma tak szerokie zastosowanie.
do podważania tych, kurde, wiecie, ale tu jest przykrzywione, zawiasów, od góry się tutaj wbije w to. Powiem wam, że no jest, kurde, to nie dość, że jeszcze tak trzeba, to jeszcze w tą stronę. Tak, żeby to wszystko potem trafiło na swoje miejsce. Także te piny są mega pokrzywione. Jeszcze od góry tutaj je poprostuję. W sumie to teraz po takim prostowanku to powinienem drugą stronę przelecieć lutownicą, żeby to wzmocnić jeszcze raz, bo tak jak naginam, to te gniazda, one się trochę jakby dobra, poprostowane. Spróbuję teraz ten plastik nałożyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No powiem wam, że jest niebo a ziemia. Jest prościutko teraz, wszystko jest złożone teraz w tym. Prościusieńko. Jest git. Ale żeby... Nie, on jest od drugiej strony, jest wyświetlacz. Dobra, nie będę już go męczył. Słuchajcie, zrobimy teraz takie coś. Skoro wyświetlacz mamy już tutaj włożony, nie? To polutowane, jeszcze raz inspekcja. Wszystko siedzi fajnie. Tu można by to jeszcze klejem podlać, ale to raczej nie będzie ruszało się, także zostawimy to. Sprawdzę tylko jeszcze, ile bateria ma. Aha, ja wam nawet nie pokazałem tego. Ale jestem durny. To muszę dać wyżej. Ok, w tej stronie. Nie pokazałem wam tego wyświetlacza. Dwa 2,9 V ma bateryjka. Dobra. Słuchajcie, mamy ogarnięte to. Mówię, lecimy teraz pod normalną kamerę i będziemy patrzeć się, co tutaj się teraz wydarzy. Jestem niesamowicie też ciekawy, tylko jeszcze uruchomię kamerkę. Droid Cama. Umiejscowię ją tak na razie. Dobra, przełączam się na Droid Cama. I teraz, panie i panowie, to będzie chyba najpiękniejsza chwila dla wszystkich, żeby sprawdzić, co się stanie, jak podłączymy. Na razie bez obudowy. Widzicie, naprostowałem te piny i teraz tutaj mogę to pięknie włożyć, tak? Dobrze mówię? To ma być tak? Tak ma być. Jest włożone. Raiden tak naprawdę już może zostać uruchomiony. Tylko gdzie tu się podpinało do niego zasilanko? Zasilanko jest z tej strony. In i out. Dobra. Ustawiam. Włączam zasilacz serwisowy. Biorę kabelki. To będzie chwila prawdy teraz. Czy ten Raiden pokaże ekran? Także tak o, minus do minusa, 12V mam ustawione, muszę ustawić jeszcze tylko zasilanko. Minus. Ok. Plus. Dobra, poczekajcie. Jeszcze tylko sobie to dobrze podłączę, tak żeby się trzymało. Dobra, zasilanie damy tak, damy go tutaj. Uwaga, chwila prawdy. Ustawiam na zasilaczu tylko szybko 24V. A nie, ja tutaj przecież głupi jestem, to jest wejście, to ja mogę, dobra, ustawię, słuchajcie, 24V na wejściu. Albo damy 20V, równiutkie 20V i ustawimy 2 A. Słuchajcie, 20V, 2 A. Załączam go. Czy tutaj się coś pokaże? 3, 2, 1, go!
wyświetlacz pokazuje w całkiem inną stronę. Nie wiem, on wykrywa położenie? Ja to gdzieś widziałem. Ja to gdzieś widziałem na tym. Nie wiem, czy na YouTubie, czy po prostu gdzieś na jakimś forum. Ktoś pokazywał dokładnie taki sam efekt. I oni coś pisali tam, że to chodzi o firmware. Że po prostu muszę jakby firmware wgrać. Dobra, ja napiszę do Raidena, zrobię teraz szybko zdjęcie i napiszę, czy jest wymagane zmiana firmware'u. Polutowane było dobrze, sami widzieliście. Także robię fotę. Kurwa, jeszcze to mi się... Telefon się o to rozpierdolił. Dobra. Robię fotkę. I napiszę do Raidena, co na to ten. No w ogóle, jakie mam wejście? Tu jest jakaś data, 2024, 06, 13. Input mam 3,65 V? Przecież ja mam 20 V ustawione. Chyba że tutaj się reguluje tym wejście, tylko nie wiem, gdzie tutaj pisze, jakie jest wejście, nie? No nie widzę. Input. Nie widzę, żeby tutaj była 16:25. To jest 39. Nawet data jest. Czyli on w Raidenie pamięta ustawienia. Czyli ten 3,65. Dobra, 3,65 to jest chyba to, co on mówił, że ustawiał do tej baterii, tylko nie widzę, gdzie tu jest wejście. Dobra. Słuchajcie, napiszę do Raidena. Prawdopodobnie trzeba będzie mu wgrać firmware'a. Także teraz, na razie, zanim to napiszę do niego, złożymy sobie to do obudowy, tak żeby było. Rozłączymy go. Jak widzieliście, na razie nie jest tak kolorowo, jak powinno to wyglądać. Jeszcze jako ciekawostkę wam powiem coś takiego. Ja tutaj już diodę wymieniłem na tą poprawną z TME, także ta dioda SS110 jest wlutowana tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać. Jest S110 wlutowana. Dobra, nieważne. Wlutowałem diodę z TME-ka SS110 i teraz należałoby odessać tutaj tą cynę. To będę musiał zrobić. Także bierzemy się za odessanie cyny i zrobimy tak. Lutownica, tym razem 330 stopni ustawię. Dam sobie już inną trochę cynę, grubszą. A tu mam jeszcze cięższą, to ja użyłem jakiej? Kurde, panie i panowie, ja myślałem, że ja tą wziąłem najcięższą. A ja mam jeszcze taką jak nitka dosłownie, jak włos. I ona jest świetna do lutowania bardzo, bardzo, bardzo drobnych rzeczy. To jest chyba 0,1 mm, a ja wziąłem 0,5 mm. No, czyli nawet 0,5 się też spoko robiło. Dobra, odkładamy sobie te wynalazki, bierzemy normalną cynę, lutownica, topnik i tak jak on to tam fajnie pokazywał, spróbujemy sobie to tutaj odlutować. Trochę cyny. Nie ma problemu na razie żadnego. I teraz tak o, plecionka. Plecionka jakaś przydałaby się grubsza. Dam sobie na plecionkę trochę pasty. I spróbuję tą plecionką to odessać jakoś. Dłużej potrzymam. Niech się napije. Nie wierzę. Czyżby tak szybko poszło? Dobra, teraz tak o, żeby nie używać tej starej już kurde z cyną plecionki, odetniemy sobie ją i znowu robimy patentem, czyli dajemy sobie na plecionkę topnika i następna dziura. Trzymam dłużej, jeszcze trochę nawet przesunę.
Druga dziura zrobiona. No coś za łatwo to idzie. Znowu odcinam plecionkę. A ktoś fajny patent gdzieś tam zdradził do plecionki. Żeby lepiej odprowadzała ciepło, to ucina ją kawałek. Nie wiem tam czy ma pensetą czy czymś. I ona wtedy mniej jakby tego ciepła przejmuje, nie? Ale ile w tym prawdy, to wam nie powiem. Dobra, ja lutuję tak jak widzicie. Tutaj już jest dłużej, tu jest chyba ten minusowy. Także, ale ona idzie już, no. Dobra. Chyba to odessało ładnie. Także dziurki mamy ogarnięte. Spoko opcja. Teraz wypadałoby przeczyścić troszeczkę IPOM. I znowu pałeczka. Wyczyścimy. Tak, żeby to było czyste. Kurde, gdzieś ten wyświetlacz widziałem. Także chyba trzeba będzie, bo tak, bo to jest wersja 0.4 na końcu, tam była 0.2, tutaj nie ma kondensatorów, czyli domyślam się, że trzeba będzie mu wgrać nowszy firmware. Mam taką bardzo dużą nadzieję, że to o to chodzi, bo jeżeli się okaże, że coś jest nie tak, ale wyślę im link jeszcze nawet do tego, do ich kanału pod tym filmikiem do wymiany wyświetlacza. Zobaczymy, czy coś poradzą, czy nie poradzą. Ale nie, zrobię tak. Najpierw po prostu napiszę, że wyświetlacz dotarł, został wlutowany poprawnie. Temperatura 250 na grocie, także raczej tam nic, nie, no nie zrobiłem żadnego błędu, żeby coś uszkodzić. Nie ma takiej opcji. I teraz tak. Czy to będzie pasowało? Nie. Nie chcę wejść. O, tu wejdzie. Tu nie. Ale ja mam coś w zanadrzu, żeby to zrobić pewnym narzędziem takim. Tylko akurat tutaj tego nie mam. Zaraz wam pokażę coś ciekawego. Poczekajcie chwilę. To pokażę wam fajny patent. Słuchajcie, widzicie już to, nie? Wybieram sobie najgrubszy jakiś taki. No ten jest, kurde, job twoja mać. I teraz, żeby się nie bawić, kurde, nawet nie wyciągnę go. Żeby się nie bawić za bardzo, tak, to delikatnie nim sobie tutaj spiłuję tą cynę. Widzicie? Robię coś takiego. I teraz patrzę się, czy wejdzie, nie wejdzie, czyli jeszcze trzeba trochę popiłować. To jest dobre do takich wykończeń. Tylko trzeba troszeczkę cierpliwości, żeby tą cynę spiłować do tej powierzchni. Jeszcze nie chcę wejść tutaj. Tutaj wchodzi fajnie. Mógłbym w sumie plecionką, ale pokażę wam tak z czystej ciekawości, do czego to może służyć, nie? Ten jest chyba bardziej taki naostrzony. Słuchajcie, to nawet nie uszkodzi tego, także o, już weszło. Cyna została jakby już przetegowana. Mówię, to nic nie uszkodziło i teraz będzie można to lutować, nie? Jeszcze została ta dziurka tutaj. Sobie nią też troszeczkę oszlifujemy. Tak naokoło jadę. To narzędzie jest świetne. Do takich otworów jest po prostu genialne.
I zobaczcie, wszędzie już mi wchodzi. Dużo nie trzeba było, nie? Także bez problemu będę to mógł sobie polutować. Tu nawet nie ma mowy, żeby tym uszkodzić, bo to jest po prostu do tego stworzone. I teraz tak o, składamy sobie Raidena. Trzeba będzie odpowiednio kolory też jeszcze włożyć. Czyli co robimy? Bierzemy obudowę. Teraz trzeba będzie to włożyć tutaj do tego, ale zanim to włożę, to przeczyszczę sobie jeszcze tą szybkę, tak żeby ona była czyściutka. Dobra, przeczyszczone. I teraz robię coś takiego, odrywam tą folię, żeby nie było. Ekran był czyściutki. Piękny, czysty ekran. No to co, wkładamy w obudowę go. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu są te zatrzaski takie, ale najpierw to muszę włożyć go tutaj. Słuchajcie, wkładam go powolutku. Mówię, tu są te zatrzaski. Jeden już poszedł. Drugi, trzeci. Tak łatwo? No, słuchajcie, zatrzaśnięte. Nie włożyłem tego. Ja nie włożyłem. Kurde, ale dałem ciała. Przecież te gumki jeszcze są. No ale dobra, tutaj go się łatwo wyciąga. Także wystarczy tylko... Kurde, dałem ten mikroskop, nie? Wiecie co? Mikroskop już nie będzie potrzebny. Poczekajcie, zrobię pauzę, ogarnę biurko i wlecimy sobie na biurko, bo tak to się będę pierdzielił z tym. To wszystko gdzieś sobie usuwam. No, poczekajcie chwileczkę, tylko sobie biurko ogarnę. Dobra, biurko ogarnięte. Kurwa, zapomniałem o tych. Na szczęście to wyciągnięcie tego nie będzie trudne, bo tu są tylko te zatrzaski do ogarnięcia. O, jeden zatrzask. Drugi zatrzask. I teraz możemy sobie to wyciągnąć. Dobra, to teraz powkładajmy klawiaturkę. Klawiaturka jest czysta, także nie będę jej mył. To powinno iść tak. Ok. Teraz co? To powinno pójść z drugiej strony. Nie można się pomylić. Ale coś mi nie chce wejść. O, wskoczyło. Elegancko. I teraz co? Teraz dopiero wkładam cały ten interes do budy. Tylko jeszcze tym trafię. No i co? I zatrzaskujemy powolutku. Zatrzaśnięty, zatrzaśnięty. Tu weszło? Weszło. Tu weszło? Weszło. Słuchajcie, no wszystko w temacie. Zatrzaśnięty. Tu mamy wyświetlacz. Teraz wystarczy, że włożę z powrotem to tu. Tylko mówię, teraz jest fajnie, bo jest wszystko prościutko. I Raiden złożony. Raiden złożony. Wydrukować obudowę i jest. Jeszcze tylko przylutować. Słuchajcie. No nie, chyba się zabije. Nie włożyłem tego. Ale to było dopiero chyba po tym. Dobra, jeszcze to trzeba włożyć. Jeszcze raz trzeba wyciągnąć. Czekajcie, bo on ma jeszcze zatrzaski tu na górze. Aj kurde, dawaj znowu ciała. Tu i po środku. Dobra, jak się pozbędziecie tych dwóch zatrzasków, to już można go wyciągnąć łatwo. Tyle, że teraz trzeba włożyć to, ok, ma tak siedzieć.
I dopiero teraz. Tak? Dobrze mówię? Żebym nie wtopił. No. I teraz to już wchodzi tutaj. Dobra, jest już ogarnięte. Także znowu dajemy sobie tak. Zatrzaśniemy zatrzaskami. Ok, pięknie. Po boku tu już nie ma zatrzasków. No i co? I siedzi nam wszystko, nie? Na miejscu. Złożony. No mówię, Wi-Fi, dzisiaj będę miał jeszcze Wi-Fi, słuchajcie. Tak się złożyło fajnie, że dwie paczki przyszła. Jedna DHL-em do Żabki, a druga pocztą, nie? Pocztą LCD, a do Żabki ten Wi-Fi. I teraz, przepraszam, można to lutować. Zielony był po środku, tak jak widzieliście. Można sobie tutaj z powrotem go włożyć. Pięknie wszedł. Czerwony jako plus. Dajemy sobie tu. Też pięknie. No i minus jako czarny. Dajemy sobie tu. No i słuchajcie, mamy praktycznie złożonego Raidena do kupy. Wydrukuję sobie jeszcze do encodera jakąś gałeczkę. Jakąś taką Sendera widziałem. Są fajne, śmieszne. To będzie tutaj ten. Albo może znajdę coś, jakieś takie gałki. Gdzieś kiedyś do gitary kupowałem coś. Nawet można było od gitary tutaj wrzucić jakieś takie fajne gałki. Dobra, słuchajcie. Porobione. Włączmy sobie go jeszcze raz na zobaczenie tego, jak to wygląda. Ja wyłączę zasilanko. Wyłączone jest, dobra. Znowu go podepnę. No i mówię, tutaj mam nadzieję, że to jest kwestia firmware'u, bo jeżeli ten wyświetlacz będzie coś ten... Jeszcze spróbuję szybko poszukać w necie tego screena, co widziałem właśnie. In minus, dobra, podłączone. Dajmy sobie jeszcze raz go. Słuchajcie, włączamy go. 3, 2, 1, go! No i widzicie, nie wyświetla poprawnie tak, jak powinno być wyświetlone. Dokładnie taki screen gdzieś widziałem, ktoś wrzucał, tylko nie pamiętam, o co tam chodziło. Czy to była kwestia firmware'u, czy to była kwestia uszkodzonego wyświetlacza? Chyba na EV blogu widziałem coś takiego. Dobra, jeszcze spróbuję poszukać tych informacji na temat tego LCD-ka. Oczywiście ten film będzie przetłumaczony na trochę języków, tak żeby może ktoś sobie tam z zagranicy też pooglądał. Przetłumaczę go na pewno na japoński, chiński, wietnamski, indonezyjski, czeski. Czeski będzie, musi być czeski, bo kurde lubię pepiczki tego gościa, co tam fajnie jest, taki na YouTubie pokazuje różne rzeczy. Także pepiczki będą i co, jakbym go wyłączył on-offem, no działa. Włączę 3,65. Wyłączę 0. Tylko gdzie tu jest input? Ten, który pokazuje wejście na tym, nie widać. Temperatura. No mam nadzieję, że to jest firmware. Kurde, bo jak nie, to się wkurzę. Dobra, idę poszukać jeszcze informacji na temat tego LCD-ka. Jak coś znajdę, to pokażę wam. Także za chwilę się widzimy. Dobra, coś wam pokażę ciekawego. Wszedłem w te menu. Odepnę na razie USB-ka. Tam czytam sobie instrukcję Raidena w PDF-ie. No dobra, wyłączę go najpierw. Pokażę wam, jak to się robi. Załączyłem go. W instrukcji pisze, żebym przycisnął Shift, potem 0. No i zobaczcie, tu mam te logo. Znaczy logo, to menu. Tylko patrzcie się na to. Ja teraz jestem w takim trybie, nie? Poziomem. Tutaj sobie strzałkami chodzę. Nie. 0. Shift. Czekajcie, tylko zerknę, jak to się tam przełączało, bo to jest porąbane trochę. Press Shift lub 0 to enter system setting menu. The icon in red show the menu being chosen. Press enter or w dół to enter submenu. The option in blue is the option being chosen. You can rotate and the encoder potentiometer to change the settings. Aha!
Dobra, kumam, bo ja kurde nie mogłem zmienić tutaj tych. Dobra, to teraz dam tak o. Oh fuck, co to jest? Product model, product serial number, firmware 1.25. Aha, tu się przełącza po tym. Dobra, tu są settings. Teraz enter. Wcisnąłem, dobra. Buzzer włączymy najpierw. Encoderem. A, jest! Kurde, rozskumałem to logo, language. Zobaczymy sobie chiński. Sprache. French. No i tylko tyle. Francuski, niemiecki, chiński i angielski. Okej, fajnie. No to teraz czas na interfejs. Tylko ja tutaj nie widzę. Czy tu trzeba enterem wejść? Słuchajcie, nie zmienia się ten interfejs. Kręcę encoderem. Kurde. Jeszcze raz. Shift 0. Jak to było? Enter. Interfejs. No i co? I nie zmienia. Dam baud rate. Jeszcze raz muszę? Shift plus 0? Nie. Enter. Tu tego nie kumam. Zobaczcie, tego nie kumam. Take out, to nie będę tego ruszał. Nie wiem jak zmienić interfejs. Backlight. No to dobra, to się zmienia. 5 maksymalnie. Ale ja bym chciał interfejs zmienić. No i co? Nie, to nie to. Jak się zmienia interfejs? Tu coś zmienia. Baud rate, interfejs. Dobra, dam to. Nie wiem co to wybrało. Spróbuję teraz podpiąć USB-ka. Tu sobie odpaliłem menadżera urządzeń. Czy coś mi wykryje, czy nie? Nic nie wykrywa. Także tutaj nie wiem co teraz wybrałem. Interfejs. Dam Enter. Baud rate. A tutaj już nie widzę tego baud rate'u. Nie wiem jak się tutaj wchodzi w te opcje, czy jakoś coś trzeba adres na przykład. Nie wiem. Shift. Nie. Shift plus 0? Nie. Muszę poczytać jeszcze jak się tutaj gdzieś wchodzi. Dobra kochani, dostałem SMS-a, że Wi-Fi czeka już w Żabce. Także na razie jeszcze nie wyłączam nagrywania. Tutaj uruchomiłem tego bootloadera, ale na razie nie wiem jak załadować tutaj firmware. Nie mogę się połączyć przez USB-ka. Także wyłączamy go. Robię pauzę, idę po ten moduł Wi-Fi, który się podpina tam z tyłu. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, słuchajcie, paczuszka już odebrana. Zobaczmy sobie szybciutko, jak ten moduł Wi-Fi będzie wyglądał. Sam jestem też bardzo ciekawy. Zaraz sobie go zainstalujemy w tym urządzeniu, zobaczymy, czy to coś zmieni, pomoże. Uwaga.
3, 2, 1, 0, go! O kurde, myślałem, że będzie inaczej wkładany. No to jest coś takiego, dobra. Ile on kosztował? 2 dychy czy jakoś tak? 20-30 zł. Nie wiem, czy to jest oficjalnie ze sklepu Raidena, czy jak. No ale pisze 06 0 RD6012, czyli tutaj nie mogłem dać ciała z tym modułem. Zresztą oni tam pisali na aukcji, że pasuje tylko do chyba 06006 i 6012. No i co? Tak to wygląda w wielkim skrócie. Jaki tu jest ESP? ESP 8684 WROOM 04C. Tak to wygląda. GND Enable 3V 3 Normal Connect. Z drugiej strony mamy 5V TXD, RXD i ISP. Dobra, podłączmy sobie ten moduł. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli tako Normal Connect 3V Enable GND, OK. NC ISP. Tutaj piszę tam NC. XD, XD, TXD, RXD. Aha, czyli na odwrót. TXD, RXD i 5V. No dobra, podłączamy sobie go. Moduł Wi-Fi podpięty. Tak to wygląda w wielkim skrócie. Także włączmy sobie jeszcze raz gadzinę. Kurde, chciałbym, żeby ta komunikacja chociaż przez Wi-Fi była, to by można było zaktualizować mu softa. Dobra, lecimy z włączeniem. 3, 2, 1, go. OK. Czy u mnie coś się tutaj świeci pod tym Wi-Fi? Nie. Nie ma żadnej diody. Nie, no jest dioda tutaj, ale się nie świeci. Nic. Także zobaczę sobie teraz na połączenia Wi-Fi tutaj jakie są. Powiem wam, że nie ma nic od tego Wi-Fi. Także tak to wygląda. Dobra, damy Shifta 0. Zobaczymy sobie teraz ten interfejs. Tutaj. Czyli nie, encoderem wyszedłem. Dobra, Shift 0. I teraz tak. Na boki, nie. Enter. Dobra. Interfejs. Damy tak. Damy Enter. Nie wiem, czy to zapisało, czy nie. Jeszcze raz dam Shift 0. Nie widzę tutaj. Wiecie, co to jest? Tam powinno być z boku jeszcze wyświetlane pewnie, jaki jest tryb połączenia. I nie widzę tego, ponieważ no, jest źle skonfigurowany ten LCD. No i co? No i nic nie zrobię więcej. Czy teraz coś świeci się tutaj? Z tym Wi-Fi? Powiem wam, że nie. Żadna dioda na tym module Wi-Fi się nie świeci. Natomiast w połączeniach Wi-Fi nie ma nic kompletnie. W aplikacji, jak sobie wejdę, mam szukanie. Szuka. Pokażę wam, jak to wygląda. Przechwytywanie ekranu. Szuka. Ale co? Nic nie znajdzie pewnie, nie? W trybie Wi-Fi 2,4 GHz, tutaj nic. Czekajcie, tak o. Core Omega Wi-Fi. I co? Nic nie znalazł.
Dam connect. Nic nie wyskoczyło, dam trójkę. Aj, nie dałem to. Znaczy, no nie wiem, chyba coś czuję, że tutaj nic z tego nie wyjdzie. Manualnie jak zaktualizować jakoś tego firmware'a, to nie wiem. Czy są jakieś gdzieś filmiki? Jeżeli by były, to bym mógł spróbować manualnie mu grać po prostu z jakiegoś pliku bin, jakimś programatorem. Natomiast tutaj z tego panelu się nie dostanę. Sami widzicie, on w ogóle nawet nie jest wykrywany. Jak go podepnę pod USB-ka, już powinno go wykryć. Także nawet jakbym sobie dał instalację sterownika, damy install, driver install failure, damy uninstall, odinstalowany. Dobra, teraz jak odepnę i podepnę USB-ka, nic się nie dzieje, dam znowu install. Dobra, został zainstalowany. No ale widzicie, tutaj jest lipa. Nie, to jest do czegoś innego. Tutaj mam tą instrukcję. Niby jakiś ma być ten znaczek USB-ka. Tutaj w ogóle nawet nic nie widać na tym. Także tak tutaj to wygląda. Tutaj wchodzimy w te menu, tak? Press Shift plus 0. No i co? I dalej sobie schodzimy, tak? Ale mówię, to tutaj ten ekran nie pokazuje wszystkiego. I nie jestem w stanie ustawić mu tak, jak to ma być. Software Update. No mam 1.17, dobra, to nie. Ustawienia. To nie, aha, tu RK, tu są do RD dajemy. COM1. Adres, nie wiem. Damy to. Unconnected. COM3. A COM3 co to jest? To nie to, no to sami widzicie jak to wygląda. No nie ma tego portu, nie? Dobra. Czyli jest lipa, krótko mówiąc. Shift 0. Nie wiem, spróbuję go jeszcze raz wyłączyć. Włączę go ponownie. Wi-Fi configuration. O kurde. Server IP. Może coś wyjdzie. Jest Wi-Fi config. I co teraz mam zrobić? Wpisać? Nie kumam tego. O co tu chodzi? No i poczekajcie, coś mam tutaj z jakąś siecią Wi-Fi? No nie ma u mnie żadnej sieci Wi-Fi, nie? Dam Shift 0. No coś tam wyskoczyło. Jeszcze raz go wyłączę i włączę. Coś czuję, że tam trzeba jakoś odpowiednio skonfigurować te Wi-Fi. Wi-Fi config. Server IP. No ale co ja mam teraz zrobić?
To Enterem? Kurde, Enter wchodzi w te menu, nie wiem. Zaraz muszę jeszcze w tej instrukcji popatrzeć. Jeszcze raz go łączę, Wi-Fi config. Czekajcie, luknę w tą instrukcję. Słuchajcie, jeszcze jest aplikacja do niego. Także zainstaluję aplikację, zobaczymy, czy coś tutaj się wydarzy ciekawego. A w tym czasie zobaczmy sobie, czy coś Raiden nam odpisał. A nie. Ok. Wysłałem mu tego screena i pytam się, czy to jest jakiś błąd z firmwarem. On napisał mi, że mam poczekać. On się spyta jakiegoś engineera, ale żebym zaktualizował najpierw firmware. No to powiedzcie mi najpierw, jak go zaktualizować. Mniejsza z tym. Damy otwórz. I teraz tak o. Co tu jest w ogóle napisane? Asus Location. Dobra, włączę wszystkie te. Lokalizacja. Bluetooth. Włączone. Coś Asus ma pisać. Otwórz. Jeszcze raz. Tak, podczas używania, zezwól, agree, połączyć. Połączony adres urząd... Poczekaj, połączony. Mamy coś takiego. 110. No ale jak mam tutaj wpisać ten? Wi-Fi config. To nie działa. Jak wcisnę on off to... Boże, co teraz się zrobiło? No już idę. Dobra, słuchajcie, idę sobie zjeść bobu ciepłutkiego. Na razie popatrzcie się, co się stało. Nie wiem, o co chodzi. Coś takiego. Czy coś ten jest widoczne? Połączenie jak Wi-Fi. Jeszcze szybko zobaczę. UPC. Nie, nie ma. Słuchajcie, nie ma żadnego tutaj Asusa, tak jak tam pisał. Dobra, chwila przerwy i zobaczymy, co tam dalej wyjdzie z tego. Na razie jest lipa. Dobra, powiem wam tak, zjadłem sobie bobu, teraz wam coś pokażę. Ale wyłączę zasilanie, zanim to będę podpinał. Takie coś, podpinam zasilanko. Moduł Wi-Fi. Uwaga, włączam zasilanie. Miga dioda. Zielona, co prawda. Ale tutaj mi pisze Wi-Fi config IP i nic się nie dzieje. Kurde, znowu mi to wypadło. I teraz wam powiem, że jest taki motyw, że jak chcę go zresetować do domyślnych ustawień, ale nie wiem jak, bo przekręciłem na tym nie serwerze, tylko tym porcie, czy co tam się ustawiało, kręciłem encoderem, także nie wiem, czy z 0,1 ustawiłem tam 900 ileś, czy może, nie wiem, z 0,1 na 0,3, 4, 5 i teraz jest problem, bo tego nie widać, a ja bym chciał to po prostu przywrócić do ustawień domyślnych, żeby ten port był 0,1, wtedy Wi-Fi powinno się połączyć i tak szukam informacji, jak zresetować tego Raidena. Gdzieś coś słyszałem, że trzeba 3 aż przyciski przycisnąć, ale na razie tego nie znalazłem, więc dajcie mi jeszcze chwilę. Okej, w końcu znalazłem, słuchajcie, jak się go resetuje do ustawień fabrycznych. Pokazuję wam szybciutko na Firefoxie, co znalazłem. No i zobaczcie, tutaj pięknie pisze Press and hold 0 button and power on to restore the factory setting. Czyli wciskamy 0, włączamy go, on resetuje wszystkie te. Press and hold 1 button, czyli z jedynką, and power on to restore the factory calibration value. Tego nie ruszam. Press and hold enter and power on
to enter the boot mode, czyli z enterem wchodzimy do tego botowania, nie? Dobra, mam zresetowane. Słuchajcie, mam zresetowane już to do ustawień fabrycznych. Poczekajcie, tylko jeszcze Wam pokażę. I teraz tak. Tutaj jest teraz USB. Ja go nie będę chciał, bo domyślnie piszą, że jest USB. Ja sobie zmienię na Wi-Fi. Interface, encoderem pokręcę. OK, adres powinien być 01, także nie ruszam tego. Wychodzę. Daję teraz w bok. Daję zapisz. Zapisane jest na Wi-Fi. Wyłączam go. Wyłączam go. Zaraz tak, włączam. Serwer IP. I teraz. Tu jest aplikacja, nie? Serwer IP. Daję na Wi-Fi. Oczywiście wpiszę 001. 001. Dam Wi-Fi Network. Local IP. Initialization. Powinien mi to teraz, kurde, wykryć. Zobaczymy, czy uda coś się z tym ogarnąć. Tutaj na Raidenie nic nie widzę, żeby ten serwer IP mi się zmieniał, bo on musi go wykryć w tym Raidenie. Te IP musi się pokazać i wtedy on powinien połączyć się z nim. No ale coś tutaj nic nie wykrywa. No nie wykrywa. Zobaczcie na to. Wrzuciłem tutaj ten. Dalej jest serwer IP i po prostu nic nie jest wypełnione, a powinno tutaj mi IP wyskoczyć. Także jest mały problemik, jak widzicie. Dam nawet next. Tu jest moje hasło i tak dalej. Dam distribution. No i zobaczymy, co się teraz stanie. Na razie nic. Nie. Coś nie chce iść. Zaraz zobaczę jeszcze na telefonie, czy to pójdzie. Ale nie chce iść. Zobaczcie, o co chodzi. Lipa. Spróbuję teraz połączyć się z tą jedynką. Zobaczymy, co się stanie. No device connected. Dobra, wyłączę tą aplikację. Słuchajcie, teraz spróbuję się z telefonem połączyć. Zobaczymy, co to wyjdzie. Czyli wchodzimy sobie tutaj w tą mapkę Raidena. Teraz tak. Połącz. Podłączony adres urządzenia 01, to nie. Adres podrzędny 01, potwierdzimy. Dystrybucja sieciowa. Tu jest hasło i tak dalej. Do tego, inicjalizacja. No i teraz tutaj ten adres powinien być. Ale nie ma. Spróbuję go jeszcze włączyć i wyłączyć. Nie chcę zaskoczyć serwer IP. Także jest lipa. Widzicie, tak to wygląda. Ni. No i co? 6+0. Interfejs wybrany był. Teraz tak, żeby tutaj zjechać sobie. Zobaczcie na to. Dam ubdr. Ubdr Raiden. Nic się nawet nie dzieje.
Także nie wiem, o co tu chodzi. Wyjdę z tego. No nie wiem. Dobra, słuchajcie, na tym zakończę filmik. Kurde, nie wiem, o co chodzi. Wlutowany był dobrze, LCD. Jak widzieliście, wysłali mi inny z 0,4 końcówką zamiast 0,2, bez tych kondensatorów tutaj. I co ja mam o tym sądzić? No na pewno się różnią. Także nie wiem. Raiden coś odpisał. Zobaczmy sobie. Nie, nic nie odpisał. Na razie jest lipa. Czuję, że to się tak jakoś dziwnie skończy. No nic, spróbowałem. I tyle w temacie. Nie mam na razie pomysłu, jak tutaj zrobić update'a tego firmware'u. Bluetooth, raczej Bluetooth, Wi-Fi sobie tam miga. Na zielono. Jak to pięknie tutaj widać. Czy tu jest jakiś przycisk do resetu, czy coś na tym Wi-Fi? Nie, nie ma żadnego przycisku. Tylko sobie miga. Jak to skonfigurować? Na razie nie mam pojęcia. Na tym zakończę tą długą część. Godzina 16 minut, także trzymajcie się, pozdro.